Witam Was na moim kanale Daleko od miasta. To jest mój pierwszy kanał i moje pierwsze próby nagrań. W związku z tym bardzo proszę Was o wyrozumiałość. Zachęcam Was do polubienia kanału, do udostępnień, do subskrypcji. Będę bardzo się cieszyć, że ktoś to ogląda, co ja mam Wam do zaprezentowania. Mam zamiar zmienić troszeczkę swoje życie i wyruszyć w podróż życia albo po prostu w życie, które będzie podróżą. Zobaczę jeszcze, jak to będzie. Na chwilę obecną w tym tutaj filmiku, który Wam chcę zaprezentować, to jest w zasadzie początek. To znaczy pomysł zradzał się już jakiś czas, tak może 2,5 roku. Natomiast początek tej podróży stwierdziłam, że nagram Wam, jak się do niej szykowałam. No więc zaczęłam się szykować tak fizycznie wczesną wiosną, jak jeszcze było zimno. No i postanowiłam przygotować swój samochód do tego wyjazdu. Zamierzam podróżować sama, z psem, to znaczy w sumie nie sama, bo z psem. W każdym bądź razie ten samochód, który posiadam, postanowiłam przystosować do tego, żeby móc nim sobie jeździć, w nim mieć swoje rzeczy i w nim spać razem z psem. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Na chwilę obecną, tak jak widzicie, tutaj zaczęłam coś dłubać i tutaj Wam przedstawiam, w jaki sposób się do tego szykuję. Do tej pory nie miałam tak dużo czasu, żeby się zajmować samochodem, tym bardziej, że po prostu pracuję. Także teraz też w czasie wyjazdu będę pracować. Zobaczymy, jak będzie z tymi nagraniami i jak to wyjdzie mi czasowo. Miałam też dużo takich spraw związanych, że musiałam zrobić jakieś zakupy na wyjazd, to znaczy oprócz tego, żeby przygotować samochód, no to przygotować się, bo nie miałam zupełnie nic. To znaczy musiałam zakupić jakiegoś laptopa, musiałam zakupić kamerę do nagrań, mikrofon i tak dalej. Także to wszystko po pierwsze było jakby dla mnie kosztowne, po drugie wymagało ode mnie też czasu na to, żeby nauczyć się obsługiwać. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o samochód, to moim pomysłem było to, żeby spać w samochodzie. Po prostu myślę, że będę się czuła bezpieczniej w samochodzie niż w namiocie w podróży solo. W związku z tym stąd też ten pomysł. Nie ukrywam, że troszeczkę inspirowałam się pomysłami kamperowymi. Pierwotnie chciałam kupić sobie kampera, no ale finansowo niestety nie byłam w stanie pokonać tego, żeby być w stanie zrobić taki zakup. No musiałam nastawić się na to, że będę korzystać z samochodu, który posiadam i dlatego postanowiłam go sobie dostosować. Inspirowałam się oczywiście jakimiś tam grupami, filmikami i tak dalej. Stwierdziłam, że w sumie, kurczę, jeżeli inni potrafią, jeżeli inni dają radę, to czemu ja nie miałabym dać rady? Także to był jakiś tam mój pomysł. No, druga sprawa jest taka, że ja nie zarabiam miliardów monet, w związku z tym i nie mam żadnych mega oszczędności życiowych, w zasadzie nie mam żadnych oszczędności. Mój wyjazd będzie po prostu takim typowym sposobem na życie, to znaczy będę w tym samym czasie zarabiać, jak i wydawać te pieniądze. Nie będę korzystała z żadnych pieniędzy, które już do tej pory, nie wiem, zgromadziłam w ciągu swojego życia, bo takich mimo licznych lat pracy i to w zawodzie architekta, nie udało mi się nic w żaden sposób zaoszczędzić. W związku z tym pierwszą rzeczą, którą postanowiłam zrobić, to jest zdemontować fotele. Dowiadywałam się o to, czy jest taka możliwość, zupełnie się na tym nie znam, w jaki sposób to można byłoby zrobić. W salonie samochodowym Daci, którą posiadam, powiedziano mi, że jest to fizycznie możliwe, tylko pewnie nie będzie działać poduszka powietrzna, no i że mogę mieć problemy przy rejestracji samochodu. Tak więc w pierwszej kolejności poszłam na przegląd rejestracyjny i dostałam pieczątkę na 2 lata, bo to jest jeszcze w miarę nowy samochód. No i
No i na te 2 lata pan, który robił mi przegląd w serwisie, powiedział, że mogę sobie te fotele zdemontować i później tylko do następnego przeglądu powinna je zamontować. Liczę, że nie będę miała z tego tytułu żadnych problemów, tym bardziej w innych krajach. W każdym bądź razie zobaczymy. No, żeby móc się położyć w samochodzie, no to w Daci ona nie jest jakaś taka rewelacyjna, a ja nie jestem rewelacyjnie duża, a ja nie jestem po prostu osobą małą, bo mam prawie 1,80 m. Stwierdziłam, że wygoda dla mnie jest bardzo ważna. W związku z tym stwierdziłam, że sobie po prostu zdemontuję również przednie siedzenie. No i z tym przednim siedzeniem jest taki problem, że w modelu, który posiadam, po prostu jest poduszka powietrzna, która jest połączona z poduszką powietrzną kierowcy. Tak więc po rozmontowaniu tego fotela przedniego, no nie będą działać mi poduszki powietrzne w samochodzie, no ale trudno. Stwierdziłam, że kiedyś jeździłam Puntem, który nie miał żadnych poduszek powietrznych, to naprawdę nic się nie stanie, jeżeli teraz będę w samochodzie, który też tych poduszek nie ma, po prostu będę jeździła ostrożniej. Mam dużego psa, z którym najprawdopodobniej, myślę, że większość czasu będę spała w samochodzie. No zobaczymy, jak to wyjdzie, bo możliwe, że będą miejsca, sytuacje, w których ona nie będzie chciała wcale i nie będzie takiej potrzeby, żeby spała w środku. W każdym bądź razie tak sobie wyliczyłam, że mój pies będzie spał w miejscu pasażera samochodu. No tak się w sumie idealnie wpasowuje. To jest duży pies, bo to jest sznaucer olbrzym. Ma 40 kg, ale tak jak patrzę, to naprawdę, tak jak sobie to wymierzyłam, to stwierdziłam, że tam idealnie się wpasuje. Nie może pies spać ze mną z tyłu, z tego względu, że ma po prostu chore nogi i ja bym musiała ją tam wkładać. Pies troszeczkę waży, ona nie wskoczy sama. Miała 2 operacje na tylnych kolanach, w związku z tym po prostu uznałam, że to nie byłby dobry pomysł i lepiej, żeby po prostu sobie spokojnie wchodziła dużo niżej. Po zdemontowaniu tego fotela tylnego czy przedniego i tylnej kanapy wyszło, że moje łóżko może mieć 1,90 m, nawet 2 metry. Ja takie właśnie sobie zrobiłam na 1,90 m, tak sobie to wyliczyłam i szerokości będzie 65 cm. Po drugiej stronie z boku po prostu poukładam sobie różne torby i jeszcze trochę będzie miejsca pod tym łóżkiem. Także tak to sobie wymyśliłam. No i tak, po zdemontowaniu tej kanapy w ogóle poszłam tak naprawdę do po prostu znajomego warsztatu samochodowego i oni mi to zdemontowali, tą kanapę i to przednie siedzenie. Nie chciałam zajmować się tym, szczerze mówiąc, sama, głównie z tego powodu, że musiałabym się trochę bawić w tą elektrykę, a że to jest nowy samochód, ja się na elektryce nie znam i tak naprawdę nie wiem, czy to byłby dobry pomysł, żebym się w tym grzebała. Wolę pójść do warsztatu, kosztowało mnie to niecałe 100 zł, żeby pan zdemontował mi tą kanapę i to przednie siedzenie, więc to nie był żaden koszt. Trwało to mniej więcej pół godziny czasu. Zrobił mi to praktycznie od ręki. A tak to ja sama bawiłabym się z tym pewnie, nie wiem, 2-3 dni. Jeszcze musiałabym obejrzeć 1100 milionów filmików na YouTube, czego po prostu chciałam uniknąć. Także tak to wygląda. No i generalnie później po zdemontowaniu tych kanap, tutaj tak jak widać na tych filmikach, ja po prostu weszłam do tego samochodu i zobaczyłam, co z tego dalej wyjdzie. Jak już miałam taką mniej więcej wstępną koncepcję, jak sobie to wyobrażam. Wyszło to w sumie idealnie, ponieważ po zebraniu tych wszystkich wymiarów wyszło, że samochód jest praktycznie całkiem płaski, nie będę musiała robić żadnych podkładek. No i wystarczy, że po prostu zakupię te płyty OSB, które sobie wymyśliłam, że będą to płyty OSB grubości 18 mm. Z tego względu, że są po prostu najtańsze. No i tyle. I je przykryję po prostu jakimś tam materiałem, żeby drzazgi nie wychodziły i już. Pojechałam do Castoramy, też zrobiłam sobie, po zrobieniu sobie tych wszystkich jakichś tam podstawowych wymiarów, wyszło, że to będzie jedna płyta. Miałam to wszystko pomierzone, w związku z tym w Castoramie poprosiłam o
o wycięcie tych płyt tak, żeby one no, po prostu były zupełnie równiutko wycięte pod 65 cm długości i tam jeszcze później chyba na 2 kawałki dodatkowe, czy tam 4 kawałki, tak żebym później sobie mogła pokombinować, jak poukładać sobie to łóżko. Widziałam na filmikach, że robią, większość osób podnosi sobie te łóżka tak, żeby pod spodem jeszcze robić sobie tam wszystkie mebelki pod kuchnię i tak dalej. Ja stwierdziłam, że tak nie zrobię, głównie z tego względu, że po prostu w miarę wygodnie można siedzieć, jak położy się tę płytę bezpośrednio w bagażniku na płasko, w środku w samochodzie, a nie ma takiej sytuacji, że można tam tylko wciskać się i leżeć. Poza tym ja osobiście nie jestem jakąś, nie wiem, super kucharką, nie mam jakichś takich wielkich potrzeb, żeby zajmować się głównie przyrządzaniem jedzenia na wyjeździe. Także skończyło się na jednej płycie i to zupełnie nieobrobionej i kantówce jednej, która po prostu mi służy jako noga, taka podpórka pod łóżko, bo w jednym miejscu, no żeby to łóżko było jednak sztywne. No i całą resztę, jak zaczęłam sobie dopasowywać, to tak naprawdę po obcięciu tych płyt zaczęłam sobie to montować w sposób taki spontaniczny, spontaniczny. Dopiero jak już to wszystko miałam, to te płyty zaczęłam dopasowywać w ten sposób, żeby one działały tak, jak chciałam. Tą całą strukturę pomontowałam sobie w ten sposób, że ona jest zupełnie płaska, stoi na jednej nodze i na takiej desce poprzecznej, która to wszystko usztywnia i też powoduje to, że mi to całe łóżko nie wyleci przez przednią szybę. I te dwie płyty, które położyłam wzdłuż, połączyłam ze sobą, żeby one właśnie nie spowodowały tego, że w czasie hamowania, nie wiem, ta płyta łóżka mogłaby mi wyskoczyć i nie wiem, jeszcze zrobić krzywdę mojemu psu, który akurat w tym miejscu by leżał. No i te płyty połączyłam takimi zawiasami, głównie po to, żeby później móc to spokojnie wyjąć w całości, a nie, że tak jak zamontuję, to już później byłoby na Verschluss i tak by musiało zostać. Także stąd są te zawiasy i ta druga część węższa, ona ma tam około 40 cm. Po prostu jest położona tylko na tej płycie poprzecznej, pionowej, a nie do niej bezpośrednio przymocowana. Po pierwsze jest to proste, po drugie, że również dla dziewczyn, żeby widziały, że to po prostu można zrobić i to nie jest jakby trudne. Obsługa narzędzi tych podstawowych, wszystkie musiałam sobie kupić, bo nie posiadałam naprawdę nic. Na te płyty OSB po prostu położyłam takie łóżka składane, które można kupić w Biedronce i w Ikei chyba za 150 zł. Ja miałam w domu jeszcze 2 stare, więc kupować nie musiałam. One składają się na 3 części i idealnie się składa, że one mają szerokość właśnie 65 cm. W związku z tym idealnie wpasowują się jako takie łóżka na te płyty OSB. Na koniec chciałabym Wam podziękować bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jest to, myślę, pierwsza część z 2, która będzie zmontowana w zakresie jakby przygotowania samochodu do wyjazdu. Druga część to będzie wnętrze. W jakiś sposób ja tam sobie poukładałam wszystko czy poukładam, bo zamierzam dopiero to robić. Chciałabym Was bardzo poprosić i przypomnieć Wam o tym, żebyście zasubskrybowali, może nauczę się lepiej wymawiać to słowo, mój kanał, bo myślę, że może być taki troszeczkę inny niż wiele kanałów, które jest obecnie na YouTube. Tak wygląda moje przygotowanie do wyjazdu i przygotowanie mojego samochodu do wyjazdu.